Cześć, witajcie ponownie. Chciałbym przedstawić Wam pewną inicjatywę, która mocno wspiera rozwój polskiego game devu, ale jakimś cudem jeszcze nie dotarła do szerszego grona odbiorców. Miałem okazję uczestniczyć w 15. finale konkursu zespołowego tworzenia gier, który odbywa się w Łodzi i w tym filmie chciałbym zaprosić Was na relację z tego wydarzenia. Jestem Adam i zapraszam Was na kolejny odcinek. Konkurs zespołowego tworzenia gier to wyjątkowo ciekawe przedsięwzięcie zapoczątkowane w 2009 roku przez Politechnikę Łódzką, wówczas jako wewnętrzne wydarzenie przeznaczone dla swoich studentów. Z biegiem czasu jednak nawiązano także współpracę z innymi łódzkimi uczelniami wyższymi, jak choćby romans z uniwersytetem czy aktualna kooperacja z ASP. ZTGK odbywa się od tamtego czasu regularnie i z wydarzenia na wydarzenie przyciąga coraz większą ilość zarówno uczestników, jak i zainteresowanych firm z naszej branży, że wspomnę tylko kilka obecnych podczas tegorocznej imprezy: Infinity Ward, Techland, Blobber Team, 11-Bit Studios, Teon, Intel, Big Cheese Studio i wiele innych. Pełną ich rozpiskę oczywiście znajdziecie na stronie ZTGK. Ta rosnąca popularność nie bez przyczyny związana jest z charakterem imprezy oraz główną ideą, jaka jej przyświeca. Ale chyba najlepiej o tym opowiedzą Wam teraz sami współtwórcy. Słuchajcie, jesteśmy faktycznie na 15. ogólnopolskim konkursie dla twórców gier komputerowych. To takie największe w Polsce akademicko-biznesowe spotkanie firm i ludzi zafascynowanych tworzeniem gier. To ludzie, którzy albo chcą zacząć swoją karierę w branży, albo już zaczęli, albo mają nawet coś do pokazania i szukają wydawcy. Przekrój naprawdę pomysłów jest niesamowity. 4 różne technologie, mobilki, VR-y, silniki i własne silniki, jakieś 4 ścieżki graficzne, o których może Rafał więcej, także niesamowity potencjał, zarówno młodości, jak i doświadczenie. Właśnie agregujemy jakby wszystkich twórców, którzy działają w przemysłach kreatywnych i w obszarze gier wideo. To jest też, wydaje mi się, taka unikatowa formuła tego konkursu. Mamy w ścieżkach graficznych takie kategorie jak projektowanie postaci, projektowanie przedmiotu do gry, projektowanie środowiska czy animacje. I wszyscy ci twórcy mogą tutaj zainteresować swoimi pracami czy to potencjalnych pracodawców, czy po prostu innych twórców, by razem tworzyć zespoły, rozwijać się i budować polską branżę game dev. No właśnie, ZTGK jest wspólną platformą dla aspirujących twórców gier oraz pełnoprawnych firm deweloperskich. Obecni na terenie wydarzenia partnerzy pełnią m.in. rolę jurorów. Tak więc prace uczestników oceniane są w gruncie rzeczy przez deweloperów z czołowych firm z naszego kraju. Taka sytuacja daje możliwość uzyskania bezcennej wiedzy bezpośrednio od doświadczonych twórców. Co więcej, firmy te traktują często ZTGK jako idealne środowisko do wyłowienia talentów, więc przy odrobinie wysiłku możliwe jest rozpoczęcie nowej kariery w polskim game devie. I właśnie, zdawać by się mogło, że ów konkurs skierowany jest przede wszystkim dla nowych twórców czy ewentualnych headhunterów z rodzimych firm gamingowych. Cóż, z perspektywy postronnego widza impreza ta niesie także kilka ciekawych aspektów, jak choćby możliwość pogrania w czasem naprawdę nietuzinkowe projekty, ale i sprawdzenia przedpremierowo produkcję dużych film. Na przykład w tym roku Teon rozstawił się ze swoim wielce obiecującym simracerem. Rennsport, bo o nim mowa, możliwy był do własnoręcznego przetestowania na profesjonalnym zestawie do symulacji wyścigowych. Wrażenia z gry zasługują na osobny materiał, więc powiem tylko teraz jedynie, że jest na co czekać. Kolejnym benefitem jest możliwość porozmawiania z samymi deweloperami, którzy stoją za naszymi ulubionymi grami. Panie i panowie bardzo chętnie wchodzą w kontakt z uczestnikami i można dzięki temu dowiedzieć się kilku ciekawostek od przysłowiowej kuchni. Dla mnie małym zaskoczeniem była informacja, że jednym z najbardziej frapujących aspektów programowania jest funkcjonalność drzwi w grach. I to także niezły wątek na osobny materiał. Pozdrawiam przy tej okazji wesołą gromadę devów z Infinity Ward. Miałem także okazję zamienić kilka słów z jednym z twórców pracujących nad cutscenkami w nadchodzącym remake'u Silent Hill 2. Tak się składa, że to jest ta sama osoba odpowiadająca za ten aspekt w grze Medium. Niestety wiele nowego nie zdradził, ale sam fakt ten pozwala sądzić, że możemy spać spokojnie, bo jak wiemy Medium to bardzo udana gra. Z kolei przedstawicielki Techlandu zajawiły mi lekko nowe IP tej firmy. Będzie to gra RPG z otwartym światem w klimacie fantasy. Natomiast chłopaki z Big Cheese Studio opowiedzieli mi co nieco o mechanikach zaimplementowanych w ich popularnym Cooking Simulator i wierzcie lub nie, chętnie poświęciłbym temu również osobny odcinek. Słowem, ZTGK stanowi tygiel kreatywności i pozwala nawiązać wiele szalenie ciekawych kontaktów, które stwarzają masę nowych możliwości, do skorzystania z których serdecznie zachęcam. Na koniec jeszcze jedno słowo od współtwórców imprezy.
A to co najważniejsze, jesteśmy na 15. edycji, która jeszcze wprawdzie będzie trwała do jutra, gdzie poznamy zwycięzców, ale już w tym momencie zapraszam wszystkich na 16. edycję ogólnopolskiego konkursu, która będzie w ostatni czwartek i piątek czerwca 2024 roku, ale bliższe szczegóły na stronie ztgk.pl.